Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak koleżanka mnie przedstawiła, nazywam się Szymon Mielczarek i dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć na temat urządzeń HST związanych ze zbiornikami retencyjnymi i systemami kanalizacji ogólnospławnej. Czemu taka tematyka? W związku ze zmianą przepisów prawa wodnego, która miała miejsce w 2017 roku i kosztów opłat za usługi wodne i zmiany podejścia do nomenklatury. Wody opadowe traktowane jako zasób, wody opadowe zmieszane ze ściekami są traktowane jako ścieki. Wynikają z tego faktu opłaty za zrzut ścieków przez przelewy burzowe do odbiornika. W związku z tym, aby uniknąć tych opłat, można zastosować w Polsce rozwiązania, które z powodzeniem funkcjonują w Niemczech, skąd pochodzi nasz partner technologiczny, firma HST, którego Ecolunicon jest przedstawicielem na terenie Polski. I o tych rozwiązaniach chciałbym Państwu opowiedzieć. Jak wygląda typowy układ na kanalizacji ogólnospławnej w Niemczech? Przed oczyszczalnią jest wybudowany zbiornik retencyjny, który magazynuje przepływy nadmiarowe kierowane w okresie deszczowym. Czyli w czasie pogody bezdeszczowej przepływ jest kierowany bezpośrednio na oczyszczalnię. W przypadku pogody deszczowej część tych ścieków jest przekierowywana do zbiornika retencyjnego, który się napełnia, a kiedy te przepływy powiększone ustaną, są odprowadzone z powrotem do kanału odprowadzającego do oczyszczalni i są podczyszczane. Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy przepływy będą większe niż pojemność zbiornika retencyjnego, taka normalna, więc następuje przelewanie się przez przelew nadmiarowy ścieków przez przelew do odbiornika, a w sytuacji skrajnej, krytycznej włączany jest również przelew awaryjny. Tak pokrótce. Teraz bardziej praktyczne rozwiązania. Mamy przekrój przez taki zbiornik retencyjny. Tutaj mamy komorę, w której mamy kolektor podstawowy, w którym przepływają ścieki sanitarne i ścieki zmieszane. W pierwszej fazie napełniania ścieki przelewają się przez krawędź przelewową do zbiornika retencyjnego i go napełniają. Następnie po przestaniu przepływu zwiększonego są odprowadzane przez układ pompowy z powrotem do tego kanału. W sytuacji, kiedy mamy napełniony cały zbiornik, włącza się przelew nadmiarowy i te ścieki są odprowadzane do lokalnego odbiornika. W sytuacji, tak jak mówiłem, skrajnej, przez przelew awaryjny odprowadzane są w dużej ilości również do odbiornika, tak żeby nie przeciążyć oczyszczalni ścieków i nie spowodować podtopienia lokalnego. Tutaj mogą Państwo zobaczyć rozwiązania takich zbiorników. Mogą być to zbiorniki zarówno podziemne, jak i zbiorniki otwarte, terenowe, które są zlokalizowane w przestrzeni miejskiej. Kolejny przykład zbiornika. Tutaj bardzo dobrze widać ten kanał podstawowy, w którym płyną ścieki sanitarne. W okresie deszczowym przez tą krawędź przylewają się, napełniają pierwszą komorę. Takie zbiorniki, szczególnie duże, są podzielone na komory odpowiednią przegrodą betonową i w drugiej fazie przelewają się do drugiego zbiornika. Czemu taki podział? Z tego względu, że istotna jest eksploatacja takiego zbiornika. Istotne jest, żeby na dnie zbiornika nie gromadziły się różnego rodzaju osady zanieczyszczenia, które powodują uciążliwości odorowe, zmniejszają pojemność takiego zbiornika poprzez zdjęcie części objętości i wpływają negatywnie na
stan takiego zbiornika pod względem sanitarnym. Tu jest ten sam zbiornik pokazany w okresie po deszczu, czyli widać, komora druga jest napełniona, komora pierwsza jest opróżniana, czyli mamy tą fazę opróżniania. Istota tych komór jest taka, że wszystkie zanieczyszczone ścieki z tej pierwszej fali gromadzone są w pierwszym zbiorniku, dopiero w drugiej fazie przelewają się te ścieki przez przegrodę i napełniana jest druga komora. Czyli przy średnich natężeniach opadu ta druga komora może nie być napełniana, czyli nie trzeba jej czyścić, nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności eksploatacyjnych. W celu utrzymania eksploatacyjnego zbiorników retencyjnych stosowane są z powodzeniem różnego rodzaju urządzenia płuczące. Najbardziej popularnymi urządzeniami są koryta płuczące, klapy płuczące oraz strumienice płuczące, o których będę Państwu opowiadał. Tak jak mówiłem, istotne jest ograniczenie sedymentacji zanieczyszczeń zarówno w kanałach, jak i na dnie zbiornika, czyli zwiększenie odpowiednio prędkości przepływu płuczącego. Dzięki temu ograniczamy powstawanie odorów, wytwarzania się gazów, które mogą powodować wybuch, oraz ograniczamy zwiększenie kosztów eksploatacyjnych. Wytworzenie fali płuczącej o odpowiedniej prędkości umożliwia spłukanie osadów zalegających w kanalizacji. Najlepiej, jeżeli używamy do tego zgromadzonych ścieków. Nie musimy wykorzystywać wody wodociągowej, wystarczające jest wykorzystywanie tego medium, które mamy. Poprzez remobilizację osadów i ich transport do pewnego zagłębienia możemy w łatwy sposób przetransportować te zanieczyszczenia do oczyszczalni ścieków. Koryta płuczące. Ze względu na swój kształt asymetryczny, po napełnieniu takie koryto obkręca się i wylewa się zgromadzona w nim woda czy też ścieki. Lokalizacja takiego koryta płuczącego jest zawsze z jednego końca zbiornika. Jest to urządzenie, które powinno być zlokalizowane u góry zbiornika, pod stropem, w górnej części, tak żeby uzyskać wysoką energię strumienia płuczącego. Z jednej strony mamy urządzenie płuczące, koryto płuczące, z drugiej strony mamy zagłębienie z układem pompowym, który te ścieki, które tam są zgromadzone, wpompowuje poprzez układ rurociągów do tego koryta płuczącego. Dzięki temu napełniamy i następuje wytworzenie fali płuczącej. Teraz pokażę filmik pokazujący, jak to działa. Mamy fazę napełnienia. Po osiągnięciu pewnego poziomu fala płucząca. Jeszcze jeden filmik. Jak widać, różnego rodzaju zanieczyszczenia na dnie zbiornika. Po procesie spłukania te zanieczyszczenia są spłukiwane do tego zagłębienia, tego kanału zlokalizowanego na końcu. Przepraszam, coś się tutaj stało. Teraz działa. Zlokalizowanie koryt płuczących może być indywidualnie dopasowane do kształtu zbiornika, do jego lokalizacji, czy to jest zbiornik naziemny, czy podziemny. Mogą być podwieszone do ściany, do stropu,
prezentacja zniknęła, przynajmniej u mnie. O, teraz mamy. Do stropu mogą być zlokalizowane u góry, więc lokalizacja jest indywidualnie dopasowana do rozwiązania technicznego zbiornika. Rurociągi napływowe napełniają to koryto, one muszą być zlokalizowane tak, żeby przy obracaniu nie było kolizji. Mamy różnego rodzaju czujniki położenia, które zliczają ilość płukań wywołanych przez dane koryto. Jest to o tyle istotne, że dla danego zbiornika można określić, że wystarczający jest na przykład 5 cykli płukania, które zapewniają odpowiedni standard utrzymania dna zbiornika. Dodatkowo rozwiązania techniczne takie jak łożyska zamknięte, które mają większą trwałość niż innego typu rozwiązania oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w środku, na przykład wody opadowej, czyli takie małe otworki, dzięki którym woda w takim korycie nie zalega, czyli mamy zabezpieczenie przed zamarzaniem, to jest raz. 2, zabezpieczenie przed przypadkowym wywołaniem fali płuczącej, jeżeli na przykład pracownicy znajdują się w zbiorniku, a takie koryto jest napełnione. Cały system działa automatycznie poprzez odpowiednie czujniki zlokalizowane w zbiorniku. System analizuje, jakie jest napełnienie i w którym momencie należy rozpocząć cykl płukania. Standardowe szerokości czy długości tego koryta to jest od 1 do 10 metrów. Pojemność płucząca też jest istotna, za chwilę będę mówił, jak ją dobierać, i jest w przedziale od 200 do 2500 litrów na metr bieżący, ze skokiem co 100 litrów na metr bieżący. Materiał, z którego te koryta są wykonane, to jest stal nierdzewna, dzięki czemu mamy zapewnioną trwałość i długą żywotność tego typu rozwiązań. Oczywiście koryta płuczące mogą być zastosowane również do zbiorników istniejących. Można w ten sposób zwiększyć efektywność pracy takiego zbiornika poprzez domontowanie koryta płuczącego. Jak takie koryto, jakie parametry są istotne przy doborze koryt płuczących? Istotna jest wysokość położenia koryta nad dnem zbiornika. Istotna jest długość tej części płuczącej, czyli jaka jest linia przepływu wody do zagłębienia technologicznego i tyle. Aha, i przepraszam, spadek. Tak, spadek też jest istotny z tego względu, że w zależności od spadku te objętości pojedynczego koryta muszą być większe. Na podstawie tych danych możemy odczytać, na przykład mamy tutaj dane 2% spadek dna, długość 28 metrów, położenie 3 metry i odczytujemy z tego wykresu, że jest to 800, tutaj tą wartość 800 litrów na metr bieżący. Szerokość zbiornika jest na tym etapie nas nie interesuje. Na podstawie tej szerokości dopasowujemy odpowiednio szerokie koryto płuczące dostosowane do właśnie szerokości zbiornika. Samo koryto płuczące jest opracowane tak, żeby nie wywoływało hałasu przy tych cyklach obracania. Jest to uzyskane dzięki optymalnej krzywej momentu obrotowego. Dodatkowo jest efektywnie wykorzystany materiał poprzez odpowiednią analizę mes tego koryta. Kolejnym urządzeniem służącym do płukania są klapy płuczące. One też mają na celu spłukanie dna zbiornika po napełnieniu, czy po opróżnieniu, czyli wtedy, kiedy te zanieczyszczenia w tym zbiorniku występują.
Klapy płuczące lokalizuje się na odpływie z komory. W zbiorniku retencyjnym jest wyodrębniona komora, w której gromadzone są wody na cele płukania. Ta komora jest zamykana właśnie taką klapą płuczącą i komora może być zlokalizowana albo w obszarze dopływu i wtedy całość wody najpierw dopływa do komory, następnie przelewa się, klapa jest zamknięta i napełnia się zbiornik retencyjny, ale równie dobrze taka komora może być zlokalizowana w jakimkolwiek końcu, najbardziej korzystnym pod względem pracy takiego zbiornika, tego systemu płukania i napełnia się wtedy, kiedy cały zbiornik napełni się powyżej pewnego poziomu, czyli jeżeli woda napełni się prawie że po strop, woda również napełnia się w tej komorze, klapa jest zamknięta, zbiornik się opróżnia, woda nam zostaje. To jest przykład rozwiązań takich komór, czyli mamy przegrodę betonową, zamontowaną klapę płuczącą. Jeżeli mamy szerokie zbiorniki, to należy podzielić ten zbiornik na odpowiednie znowu komory i tą komorę płukania też na komory. Dodatkowo zalecane jest wytworzenie takiej kierownicy, takiego murku, który ograniczy nam rozpływanie się tej wody płuczącej po całej szerokości zbiornika, czyli zatrzymuje się pomiędzy tymi burtami, które są ograniczeniem odpływu wody. Jeszcze filmik powinien być, zaraz zobaczę. No nie ma filmiku. Rozwiązanie zapewniające szczelność są takie haki specjalne, które przytrzymują całą klapę. Te haki są napędzane sterowaniem hydraulicznym. Są pompy hydrauliczne, które utrzymują czy otwierają tą klapę w odpowiednim momencie. Olej, który jest używany w tych pompach hydraulicznych, jest olejem biodegradowalnym, który jest tak dobrany, że w przypadku jakiegokolwiek wycieku wewnątrz zbiornika nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Standardowe wysokości klap płuczących to jest od 40 do 80 cm, szerokości czy też długości klap od pół metra do 5 metrów. Tak jak mówiłem, napęd elektrohydrauliczny, moc napędu to jest w zależności od odległości, od wielkości klapy pomiędzy 0,75 kW do 2,2 kW. Należy pamiętać, że zużycie energii przy tego typu rozwiązaniach jest tylko wtedy, kiedy ta klapa musi być otwarta, zamknięta. W pozostałych momentach ten silnik nie pracuje, czyli to zużycie jest zerowe. Wykonanie klapy jest ze stali nierdzewnej i materiałów kompozytowych, a ciężar klapy jest tak dobrany, żeby po tym cyklu otworzenia następowało jego samoczynne zamykanie, a potem tymi hakami klapa jest dociągana tak, żeby woda, która się gromadzi w komorze, była tam przytrzymywana, żeby nie było wycieków poprzez klapę. Tutaj znowu mamy wykres, który umożliwia w prosty sposób określenie objętości komory płuczącej, jaka objętość na metr szerokości zbiornika jest potrzebna i znowu parametry, które potrzebujemy, to spadek dna zbiornika oraz długość zbiornika. Na podstawie tych dwóch danych możemy określić objętość komory płuczącej. Trzecim rozwiązaniem, który służy do płukania dna zbiornika, jest strumienica napowietrzająco-płucząca. Strumienica jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w systemach kanalizacyjnych. Niemniej rozwiązanie, które oferuje firma HST, jest rozwiązaniem różniącym się od pozostałych, tym, że cała dysza
jest ruchoma, czyli zastosowanie pojedynczego urządzenia z ruchomą dyszą może zastąpić kilka urządzeń z dyszą stałą. Po co są stosowane strumienice? Również po to, żeby ograniczyć odkładanie się osadów na dnie, czyli spłukiwanie w okresie po opróżnieniu zbiornika retencyjnego. Strumienica standardowo powinna pracować w 3 fazach. Fazy napowietrzania, czyli jeżeli przytrzymujemy ścieki w zbiorniku retencyjnym, następuje włączenie strumienicy, wprowadzenie powietrza, tlenu, tak żeby przytrzymywane ścieki odświeżyć i eliminować zanieczyszczenia osady odory. Kolejna faza to jest faza mieszania, czyli w czasie, kiedy następuje już opróżnianie zbiornika retencyjnego, strumienica uruchamia się i następuje podnoszenie tych osadów, które już zaległy na dnie, tak żeby mogły odpłynąć razem z tymi ściekami, które odprowadzane są ze zbiornika. I ostatnia faza, faza czyszczenia, czyli faza końcowa, zbiornik jest prawie pusty bądź pusty i strumienica czyści, spłukuje już pozostałości, które znajdują się na dnie zbiornika. Czemu istotne jest dysza ruchoma? Tu jest przykład zbiornika, który ma strumienicę ze stałą dyszą. Widać, że w obszarze pracy tej strumienicy jest zbiornik wypłukany. No ale dookoła bardzo dużo zanieczyszczeń jest odkładanych. W przypadku strumienicy z ruchomą dyszą ta praca jest efektywniejsza i dobrze zaprogramowana strumienica daje efekt czystości zbiornika. Przy strumienicach produkcji HST istotne jest również oprogramowanie, które jest dostarczane razem ze strumienicą. Jest to oprogramowanie, które umożliwia zaprogramowanie pracy strumienicy w konkretnym zbiorniku. Zbiornik można podzielić na taką siatkę elementów i wskazać, które strefy są najbardziej problematyczne przy czyszczeniu. Mogą to być narożniki, mogą to być na przykład jak tutaj różnego rodzaju słupy, podpory, mogą to być różnego rodzaju zagłębienia naturalne w tym zbiorniku wynikające z ukształtowania i wskazujemy, że w tych strefach strumienica musi doczyścić, pracować intensywniej. Dodatkowo jest zastosowana kamera, która analizuje stan wypłukania zanieczyszczeń ze zbiornika. Działa ona w ten sposób, że analizuje po każdym cyklu czyszczenia, jak wygląda zbiornik i uruchamia odpowiednie kolejne fazy płukania. Dzięki zaprogramowaniu strumienicy, strumienica nie musi pracować cały czas ze 100% wydajnością. Możemy ograniczyć, jeżeli mamy odpływ ze strumienicy blisko ściany, możemy strumienicę zaprogramować tak, że będzie na przykład pracowała z 50% wydajnością. Tam, gdzie mamy przeszkody, zagłębienia, w tych strefach strumienica zwiększa swoją wydajność i doczyszcza te obszary. Czyli dzięki temu mamy rozwiązanie, które oszczędza energię i oszczędza samą strumienicę. Nie zużywa się tak szybko, jakby pracowała z pełną wydajnością. Tutaj powinien być filmik. Teraz może koleżanka uruchomi. Nie ma filmiku. W takim razie pokażę parę zdjęć, jak można takie strumienice umieścić w zbiorniku. Pompa, która
zasila strumienicę, pobiera wodę bezpośrednio, wodę ścieki bezpośrednio z dna. Może być zlokalizowane lokalne zagłębienie, może pobierać bezpośrednio jakby bez zagłębienia z dna zbiornika. W niektórych przypadkach pompa jest oddalona od samego urządzenia, od samej strumienicy i mamy odcinek tłoczny doprowadzający wodę do strumienicy. Tutaj są dwa zdjęcia pokazujące ten sam zbiornik przed zastosowaniem strumienic. Było bardzo dużo zanieczyszczeń, które się zawsze odkładały po każdym cyklu napełnienia, opróżnienia zbiornika. Po wprowadzeniu układu strumienic ten problem został wyeliminowany. Inny przykład, dwie strumienice pobierające wodę ścieki ze wspólnego zagłębienia i działające w dwóch kierunkach. Układ strumienic szeregowo, każda strumienica ma swój obszar działania. Przy takich układach szeregowych istotny jest odpowiedni program, który w odpowiedni sposób będzie włączał poszczególne strumienice, tak żeby te zanieczyszczenia były przekazywane z jednego obszaru do drugiego, żeby strumienice współpracowały, a nie przeszkadzały sobie. Tutaj też mamy przykład dużego zbiornika retencyjnego. Tych strumienic w tym ciągu widać, że jest bardzo dużo i każda ma swój obszar działania. Teraz chciałbym powiedzieć na temat budowy i wyjaśnić, co to jest taka niebieska czapa na tej strumienicy. Ta niebieska czapa jest swego rodzaju zabezpieczeniem napędu typu AUMA, który jest zlokalizowany pod tą czapą, czyli samym ruchem strumienicy steruje napęd typu AUMA i żeby nie spowodować zanieczyszczenia, nie spowodować odkładania się tam różnego rodzaju zanieczyszczeń, żeby ten napęd pracował odpowiednio i efektywnie, jest zabezpieczony taką czapą, czyli w momencie, kiedy cała strumienica jest zalana wodą, tam pod tą czapą gromadzi się powietrze, a nie ścieki, dzięki czemu napęd jest zawsze niezanieczyszczony. Dodatkowo mamy wysokiej jakości łożyska, dzięki czemu ta praca jest efektywna. Krótka animacja pokazująca budowę strumienicy. Mamy pompę z krótcem ssawnym, dyszę, rurę napowietrzającą, napęd AUMA i tą niebieską czapę, i dzięki czemu ta strumienica może odpowiednio pracować. Podstawowe parametry strumienicy, jej wysokość to jest standardowo 2 metry, długość 3,7 metra, szerokość w takiej zabudowie, gdzie dysza jest skierowana na wprost, 1 metr, napęd elektryczny, moc w zależności od dobranej pompy, czyli od obszaru, który dana strumienica ma wyczyścić, od 5,5 do 13,5 kW, ale oczywiście każdorazowo może być dobrana indywidualnie do potrzeb konkretnego zbiornika. Zakres obrotu od 0 do 280 stopni, czyli bardzo szeroki zakres. Nie jest to 360 stopni, więc tak jak było na jednym z obrazków pokazane, jeżeli mamy duży obszar i strumienica jest na środku, zalecone jest zastosowanie dwóch strumienic zlokalizowanych względem siebie plecami. Wykonanie
przede wszystkim stal nierdzewna oraz niektóre elementy, np. ta czapa z materiałów kompozytowych. Kolejnym urządzeniem, które niekoniecznie już jest stosowane w zbiornikach retencyjnych, ale jak najbardziej w kanalizacji deszczowej czy kanalizacji ogólnospławnej są urządzenia do kontroli poziomu i natężenia przepływu. Tutaj takim właśnie sztandarowym rozwiązaniem oferowanym przez firmę HST jest urządzenie o nazwie ASA. Jest to przelew regulowany, który ma wiele funkcjonalności. To nie jest urządzenie, które działa tylko w jeden określony sposób. Dzięki właśnie swojemu rozwiązaniu technicznemu można wykorzystywać pojemności retencyjnej zbiornika, generowanie fal płuczących, ochronić przed zalaniem. Jaka jest podstawowa zaleta? To jest to, że to zawieradło, ten element zamykający jest chowany w dół. Jest oczywiście odpowiednia konstrukcja tego przelewu i w sytuacjach, kiedy ma być otwarty, to nie podnosi się do góry, tylko całkowicie się otwiera, schodząc w dół i odpowiednio unosząc się możemy uzyskiwać różnego rodzaju efekty, o których zaraz powiem. Pierwsza możliwość to jest kontrola natężenia przepływu poprzez odpowiednie ułożenie góry tego przelewu. Uzyskujemy pewną warstwę wody, ścieków nad tą krawędzią, dzięki czemu uzyskujemy określone zadane parametry przepływu. Jeżeli ma być to na przykład 2 m3 na sekundę, to poprzez automatyczną regulację położenia tej krawędzi przelewowej, tego przelewu, będziemy cały czas uzyskiwać 2 m3 na sekundę. Przy kontroli natężenia przepływu stosowany jest dodatkowo odpowiednio wyprofilowany przelew zintegrowany z urządzeniem pomiarowym, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dużą dokładność regulacji przepływu. Innym sposobem wykorzystania przelewu regulowanego jest uzyskanie retencji w istniejących kanałach poprzez dobudowanie szeregu tych przelewów regulowanych, poprzez zamknięcie w pewnych miejscach odpływu uzyskujemy pojemność retencyjną bez ryzyka podtapiania lokalnego terenu. Przy opróżnianiu kolejnych sekcji możemy gwałtownie opuścić ten przelew regulowany i dzięki temu wywołujemy przepływ płuczący. Tu jest właśnie pokazane, jak taki przelew pracuje. Następuje wylanie bardzo dużej ilości wody, czy odprowadzenie z tej komory zlokalizowanej za przelewem regulowanym i dzięki czemu mamy przepływ płuczący, odpowiednią prędkość przepływu. Teraz przelew się zamyka i dalej gromadzimy wody na cele płukania. A tu jest jeszcze pokazany ten sam kanał, tylko 650 metrów kanału dalej, czyli jeżeli mamy tam wywołany przepływ, to tutaj woda dopływa z odpowiednią prędkością, tak że te wszystkie zanieczyszczenia zlokalizowane na trasie są spłukiwane.
Parę zdjęć z budowy, z zabudowy, z montażu przelewów regulowanych ASA. Tak jak widać, na budowę przyjeżdża gotowy element z odpowiednią ramą i taki element jest zabudowany w odpowiednio przygotowanej konstrukcji. Konstrukcja betonowa, żelbetowa, w której wstawiany jest cały ten moduł przelewu regulowanego. Sterowanie przelewem jest z wykorzystaniem znowu siłowników hydraulicznych z odpowiednimi czujnikami pozycjonowania, dzięki czemu mamy bardzo dużą dokładność ustawienia położenia przelewu regulowanego. Dodatkowo siłowniki hydrauliczne, w zależności oczywiście od przeznaczenia konkretnego przelewu regulowanego, mogą bardzo szybko opuszczać, podnosić całe to zawieradło przelewu, dzięki czemu uzyskujemy na przykład szybki odpływ dużej ilości wody, żeby wywołać falę tłuczącą. Krótka animacja pokazująca budowę. Siłowniki hydrauliczne. Element ten podnoszący się, regulujący i rama. Tutaj są pokazane zdjęcia z zabudowy tego elementu, w którym ten przelew jest zabudowywany. Istotne jest też, że przelewy regulowane mogą pracować również w okresach, kiedy nie ma energii. Sam ciężar własny takiego przelewu może być tak zaprogramowany, że ciężarem własnym przelew automatycznie się otwiera i otwiera się przepływ, jeżeli właśnie nie ma zasilania, tak żeby nie powodować jakichś lokalnych podtopień. Oczywiście, mimo że jest to system napędu hydrauliczny, można zastosować sterowanie ręczne poprzez ręczną pompkę hydrauliczną i odpowiednio regulować ręcznie położenie przelewu. Kolejne zdjęcie z montażu. Jeszcze jedno. Tak jak widać, urządzenia są dopasowywane indywidualnie do potrzeb konkretnej inwestycji. Mogą to być rozwiązania bardzo wysokie lub bardzo szerokie, w zależności od tego, jakie są potrzeby danej inwestycji. Tak jak widać, tutaj mamy sondę radarową, która weryfikuje położenie. Mamy tutaj ten czujnik EMA, który określa odpowiedni odpływ, natężenie przepływu przez przelew regulowany. Przelewy regulowane mogą pełnić również funkcję zamknięcia awaryjnego poprzez zastosowanie uszczelnienia czterostronnego, czyli całkowicie zamknięty zabezpiecza przed przepływem na przykład zwrotnym przy odprowadzeniu wód, ścieków do rzeki, która w pewnych okresach ma wysokie stany, tak żeby nam woda z rzeki nie cofała się do kanalizacji. Tutaj widok tego samego obiektu z drugiej strony, czyli krata, nawet z drzwiami wejściowymi i zamknięcie tym przelewem regulowanym. Kolejnym interesującym urządzeniem, które może być zastosowane przede wszystkim w kanalizacji ogólnospławnej, są kraty, które są stosowane na przelewach burzowych. Standardowo przelew burzowy wygląda w ten sposób, że mamy kolektor ogólnospławny, murek, przelew i kolektor odprowadzający wody nadmiarowe. Ale w momencie przelewania wszystkie zanieczyszczenia pływające, które płyną kanalizacją ogólnospławną, są wynoszone do odbiornika i zanieczyszczają, oprócz ładunkiem zanieczyszczeń, to jeszcze różnego rodzaju śmieciami, plastikami, wszystkim, co płynie w kanalizacji sanitarnej.
Dzięki zastosowaniu kraty lokalizowanej na przelewie burzowym możemy ograniczyć odpływ właśnie tego typu zanieczyszczeń drobnych i ograniczać zanieczyszczenie odbiornika. To jest przykład, jak taka krata może być zabudowywana, czyli mamy kolektor ogólnospławny, kratę i przelew do przelewu awaryjnego. Na takiej kracie zatrzymywane są właśnie różnego rodzaju zanieczyszczenia pływające, papiery, szmaty, wszystko co płynie kanalizacją. Żeby efektywność przepływu była zachowana, krata ma zgrzebła, które poruszają się i oczyszczają tą kratę, tak żeby była odpowiednia przepustowość na kracie. Ale ten system jest również, można powiedzieć, inteligentny. On dopasowuje prędkość ruchu tych elementów tak, żeby uzyskać jak największy efekt podczyszczania, czyli woda, ścieki przepływające przez zanieczyszczone kraty jest mniejsza, ale więcej zanieczyszczeń się zatrzyma, co też jest korzystne dla efektu po drugiej stronie, czyli mniej zanieczyszczeń odpłynie. Jeżeli czujniki wskażą, że poziom wody gwałtownie rośnie, prędkość ruchu tych zgrzebeł jest większy i więc automatycznie poprawiamy przepustowość kraty ograniczoną właśnie zanieczyszczeniem tymi śmieciami. Aby krata pracowała efektywnie, to cały układ hydrauliczny jest zlokalizowany po stronie odpływu, tak żeby te zanieczyszczenia nie zalegały na tym napędzie, tak żeby on mógł pracować prawidłowo. Tak jak widać, działa w dwóch stronach, napęd działa w dwie strony, mamy jeden system rozdziału i odpowiednio siłowniki, które uruchamiają pracę zgrzebu. Filmik testu tej kraty, pokazujący pracę. Jak widać, zgrzebła się poruszają i w końcu mamy taki element, który powoduje usunięcie tych zanieczyszczeń, które są odprowadzone w tej końcówce, tak żeby tam też była zachowana przepustowość. O, i tutaj taki element wyskakuje i w tej części wypycha zanieczyszczenia, które są gromadzone. Jeszcze animacja pokazująca budowę takiej kraty, napęd hydrauliczny, odpowiednie czujniki. I w ostatniej fazie, kiedy te zanieczyszczenia są tutaj dopychane, są tym elementem usuwane i ta strefa jest też podczyszczana. Jeżeli nie zastosowalibyśmy takiego elementu, to w tej strefie, powiedzmy, napychamy te zanieczyszczenia i ta strefa w końcowej fazie jest zapchana i trzeba to czyścić ręcznie. Kraty na przelewy burzowe są zaprojektowane tak, żeby były jak najbardziej efektywne przy swojej długości, dlatego zostały dobrane płaskowniki o grubości 3 mm. Przy odpowiednim rozstawie 5 mm, taki 5 mm prześwit, uzyskujemy około 63% efektywności tej części przepływowej. W przypadku zwiększenia czy to grubości płaskownika, czy innego typu rozwiązania, wolny przelot przez taką kratę zmniejsza się. Dodatkowo
Istotne są opory przepływu i zastosowanie szczelin jest zdecydowanie efektywniejsze niż na przykład otworków. Przy zastosowaniu otworków długość kraty musiałaby być prawie 50% większa, czyli możemy zastosować urządzenie krótsze w mniejszej komorze rozdziału na kanalizacji ogólnospławnej. Tak jak mówiłem, zasilanie kraty jest napędem hydraulicznym. Mamy pompy hydrauliczne, każda pompa ma swoją misę zabezpieczającą przed wyciekiem, ewentualnym wyciekiem oleju i zlokalizowana jest taka pompa w szafie sterowniczej na powierzchni i przewodami hydraulicznymi sterowana jest krata, która znajduje się w budowli podziemnej. Przykład mniejszej, pojedynczej pompy hydraulicznej. Parametry techniczne. Standardowa wysokość kraty jest w zakresie od 405 do 170 cm. Długość zaczyna się od 2,5 metra i pojedynczy moduł może być do 9 metrów. W przypadku istniejących długich krawędzi przelewowych możemy oczywiście budować kraty zbudowane z kilku modułów. Przepustowość pojedynczego modułu to jest do 9 m3 na sekundę. Szczelina od 4 do 8 mm, przy czym rekomendowana jest szczelina 5 mm. Napęd od 2,2 do 5,5 kW i również nie jest cały czas używany, tylko w momentach, kiedy następuje praca tych siłowników oczyszczających zgrzebła. Sama krata czasami może nie być wystarczająca. Mogą być niezbędne różnego rodzaju elementy czy urządzenia wspomagające. Możemy na przykład zastosować podwyższenie krawędzi przelewowej, czy to podwyższenie stałe, czy to podwyższenie ruchome. Ruchome również uruchamiane w czasie pracy kraty, tak żeby uzyskać pewien efekt. Na przykład kiedy mamy zbyt wysoki poziom wody po stronie dopływowej, ten element może się obniżyć i jest większy przepływ przez kratę. Kraty mogą być w różnym położeniu. Standardowo są w położeniu pionowym, ale mogą być w położeniu poziomym, czy mogą być okresowo podnoszone, obniżane, jeżeli chcemy mieć tylko okresowe podczyszczanie przepływających ścieków. Tu jest właśnie konkretne przykłady z tą stałą przegrodą, z ruchomą przegrodą regulowaną, w położeniu poziomym, podnoszona na odpowiednich siłownikach hydraulicznych. Długa krata z takim wózeczkiem eksploatacyjnym napędzanym ręcznie, także można dojechać do odpowiednich miejsc na długości tej kraty. To były te podstawowe urządzenia, o których chciałem opowiedzieć. Urządzeń HST jest bardzo dużo. HST produkuje urządzenia do różnych obszarów. Tutaj chciałem pokazać te najbardziej interesujące urządzenia dla kanalizacji ogólnospławnej. I jeszcze chciałbym pokazać kilka urządzeń, które są elementami dodatkowymi. Jest to na przykład zastawka regulująca przepływ. Przy odprowadzeniu wód ze zbiornika retencyjnego na oczyszczalnię mogą być zastosowane takie układy: przepływomierz zintegrowany z zastawką z napędem elektrycznym i odpowiednie położenie, otwarcie tej zastawki daje nam odpowiedni przepływ. Urządzenie działa samoczynnie i steruje nam odpływem, tak żeby uzyskać odpowiednią wartość.
To jest przykład zdjęć takiego właśnie układu. Jest to bardzo popularne rozwiązanie właśnie na odprowadzeniu wód ze zbiornika retencyjnego do oczyszczalni, tak żeby ta oczyszczalnia nie została przeciążona. Układ działa samoczynnie i reguluje odpływ według wskazań programu. Kolejne zdjęcie pokazujące właśnie taki układ. Innym rozwiązaniem o podobnej funkcjonalności jest zastawka regulująca przepływ, zastawka naścienna, która też możemy ją tak zaprogramować, aby odpływ był o wartości, którą chcemy uzyskać. Taka zastawka może być zabudowana zarówno w części mokrej, jak i w części suchej na odpływie ze zbiornika retencyjnego. Położenie tego zawieradła zastawki jest regulowane odpowiednią krzywą Q do H i w zależności od poziomu wody w zbiorniku następuje otwarcie, zamknięcie zastawki, dzięki czemu natężenie odpływu jest stałe. Tutaj też mamy zastosowane tą czapę, taką czapę niebieską, która ogranicza dostęp zanieczyszczeń wody do napędu elektrycznego zastawki. Idea działania: mamy pomiar wysokości wody w zbiorniku, krzywą Q do H, odpowiedni sterownik, który reguluje otwórz, zamknij i zmienia położenie zastawki, tak żeby odpływ był nie większy niż zadany. Parę zdjęć takich zastawek. Innymi urządzeniami, które są stosowane, są urządzenia zabezpieczające przed odpływem różnego rodzaju zanieczyszczeń do odbiornika. Tak jak tutaj widać, na elementach odpływu gromadzone są różnego rodzaju papiery, zanieczyszczenia, wszystko co płynie kanalizacją sanitarną i w okresie deszczowym może być odprowadzone do odbiornika. Bardzo brzydko to wygląda, nieestetycznie i oprócz zanieczyszczenia wpływa na estetykę tego miejsca, gdzie ścieki są zrzucane do odbiornika. Aby tego uniknąć, stosowane są różnego rodzaju zasyfonowania, blachy ograniczające odpływ, ale blachy mogą być nieefektywne w niektórych położeniach, napełnieniach zbiornika. Zamiast takiej klasycznej blachy mogą być stosowane krawędzie ruchome, które podnoszą się wraz z podnoszącym się poziomem wody. Jest to urządzenie bardzo proste, ale zabezpiecza przed przepływem pod tą przegrodą tych wszystkich zanieczyszczeń, które pływają na powierzchni zretencjonowanych ścieków. Przykład właśnie takiego rozwiązania: zbiornik okrągły i na każdym przelewie mamy tego typu elementy. Tutaj również mamy z jednej strony pokazane w tym samym zbiorniku stare rozwiązanie z blachami. Widać, że tu jest bardzo dużo różnego rodzaju zanieczyszczeń odłożonych. W tym samym zbiorniku zmodernizowanym z tymi ruchomymi tymi przelewami tych zanieczyszczeń nie widać. Innym rozwiązaniem jest ruchoma deska zasyfonowująca, która stanowi stałe zasyfonowanie i wraz z podnoszącym się poziomem wody ścieków na przelewie również się podnosi i ogranicza odpływ tych zanieczyszczeń, które znajdują się na powierzchni. Oczywiście wysokość takiej deski można dostosować indywidualnie do potrzeb i w ten sposób zaprojektować takie rozwiązanie. Aby taka deska
zasyfonowująca poruszała się płynnie po swoich prowadnicach. Stosowane są łożyska kulowe, które umożliwiają swobodną pracę, przemieszczanie się w prowadnicach. To jest właśnie przykład. Przelew regulowany, przed przelewem właśnie taka deska ruchoma, która ma swoje prowadnice, dzięki czemu ograniczamy odpływ przez ten przelew do odbiornika. Innym elementem są regulowane krawędzie przelewowe. Mogą być z napędem hydraulicznym, mogą być z napędem elektrycznym i ustawiają one odpowiedni poziom krawędzi przelewowej, czyli nie stosując kraty na takim przelewie, również możemy sterować wysokością, natężeniem odpływu przez krawędź przelewową. Mogą być z uszczelnieniem trójstronnym lub czterostronnym, które umożliwia całkowicie odcięcie przepływu przez taki przelew. To jest jeszcze parę przykładów z zastosowania. Oprócz kanalizacji takie przelewy mogą być stosowane również na różnego rodzaju ciekach wodnych do regulacji przepływu. To było na tyle samej prezentacji. Teraz część pytań. Pierwsze pytanie, czy prezentowali Państwo przelewy regulowane w MPWiK w Warszawie? Z tego co wiem, tak, była taka prezentacja wykonana dla Warszawy. Pytanie kolejne, czy w Polsce została już zainstalowana jakaś krata HSR? Nie, jeszcze nie została zainstalowana. Trwają prace projektowe w Krakowie na właśnie z takiej kraty typu HSR. Kolejne pytanie, jaki jest koszt zastawki Hydromat, na przykład DN200? W tym momencie nie jestem w stanie podać z głowy takich wartości, ale oczywiście, jeżeli interesuje Pana konkretna wartość, możemy taką kalkulację przygotować. Kolejne pytanie, gdzie najbliżej można obejrzeć taką kratę? Takie kraty najbliżej są zlokalizowane w Niemczech i jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, możemy zaproponować właśnie taką wizytę, żeby zobaczyć konkretną inwestycję, ale to wymaga konkretnych uzgodnień wstępnych, żeby można było pojechać, zobaczyć i zapoznać się z tym rozwiązaniem. Czekam na dalsze pytania od Państwa. Pytanie, co by Pan polecił dla ścieków zawierających cząstki parafin? No tutaj jest pytanie bardzo ogólnie zadane, bo trzeba by zastanowić się, jakie to są ścieki, w jakim natężeniu. Szczerze mówiąc, tak od razu to bym zastosował zbiornik wyrównujący przepływ, oddzielający już te cząstki parafin na wstępie, a dalej odpowiedni układ podczyszczający, jeżeli te parafiny, te cząstki parafin nadal by tam występowały. Ale tutaj też prośba o indywidualny kontakt, jeżeli byłby Pan zainteresowany znalezieniem rozwiązania na tego typu problemy.
Wynika z tego, że to chyba wszystkie pytania. Widzę, że czas mamy dobry, czyli nie przyciągnęliśmy dłużej niż było wstępnie zakładane. Jeżeli nie ma dalszych pytań, to ja Państwu bardzo chciałbym podziękować za uczestniczenie w tym spotkaniu. Jeżeli byłyby jakieś dalsze pytania, proszę o kontakt bezpośrednio ze mną lub z innymi przedstawicielami, na przykład przedstawicielami regionalnymi, z którymi mogą Państwo mieć wcześniejszy kontakt i zadawanie tych pytań. W takim razie bardzo dziękuję i zapraszamy na kolejne webinaria i inne szkolenia, które organizujemy. Dziękuję, do widzenia.